Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czwarty film z serii Warto zjechać z Selarondy i zobaczyć to, co jest przepiękne. Dzisiaj Was zapraszam do Saspordoi. Będzie dzisiaj więcej chodzenia niż jeżdżenia, ale doznania wzrokowe naprawdę będą rewelacyjne. Będziemy mieli możliwość zaglądnięcia do środka masywu, który objeżdżaliśmy, czyli tak zwanej Selarondy. Ale jak tam się dostać? Na szczyt wyjedziemy z Przełęczy Pordoi wagonem na 65 osób. 700 metrów różnicy pokonamy w niecałe 3 minuty. Jeżeli robicie trasę pomarańczową, to z Pont de Vaux jedziecie gondolą zieloną. A jeżeli jesteście na trasie tak zwanej zielonej, no to w takim razie musicie dojechać, tak jak tutaj pokazane jest, do krzesła 4-osobowego, przerwać trochę swoją trasę i na górze właśnie jest gondola i krzesełko spotykają się w jednym miejscu. I stąd niestety musicie przejść na nogach. Ale warto, zaraz zobaczycie dlaczego. Wchodzicie między budynki, przechodzicie koło hotelu i natrafiacie na tablicę, że Dolomity należą do dziedzictwa narodowego. Dlaczego? Opowiem za chwileczkę. Obok znajduje się pomnik legendarnego włoskiego kolarza Fausto Coppiego, nazywanego mistrzem mistrzów, a Saspordoi jest związane nierozerwalnie z wyścigiem Giro d'Italia, najwyższy punkt. I właśnie jesteśmy przed wejściem. A gdzie będziemy wyjeżdżać? Dokładnie na Saspordoi na 2,950, tak jak pokazywałem Wam wcześniej. Narty nam nie będą potrzebne, więc albo je zostawiamy przed wejściem, ewentualnie wewnątrz są szafki, do których możemy na kluczyk schować swoje narty. Wagonik jest zawieszony na takiej oto linie i bez żadnych potwór pośrednich wywozi nas na samą górę. Trasa kolejki to 1,5 kilometra i pokonujemy różnicę poziomów 700 metrów. Końcowe podejście robi wrażenie wzdłuż pionowych ścian. A po wyjściu oczywiście mamy przepiękny widok z tarasu na Col d'Iros i między innymi trasy na Belvedere, które zresztą były prezentowane u mnie oczywiście na kanale w ramach tras zielonych wokół Selarondy. No, przepiękne miejsce, jak widzicie, nic tylko siąść i oglądać te wspaniałe widoki, ale to tylko na razie wycinek. Nie no, tutaj nie wyjechać trochę jest szkoda, bo to wszystko teraz widać, pod czym jeździliśmy, na tej prawie samej wysokości. I zobacz, tego nie było z dołu widać, że są takie placuchy, nie? I dzięki takiej konstrukcji mogliśmy się dostać na górę. Tak jak wspominałem wcześniej, Dolomity trafiły na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2009 roku, no, ze względu na piękno natury i geologię. Wyobraźcie sobie, jesteśmy prawie na 3000 metrów, a kiedyś tutaj było dno morza. I co ciekawe, to są rzeczywiście skamieniałe rafy koralowe. Dla tych, którzy lubią ciepło, na pewno widok koralowców, gąbek i glonów w tym miejscu działa na wyobraźnię. Przed nami masyw Sassulongo ze szczytem Sassulongo i Plan de Paz. No, jak wiecie, od Sassulongo wzięła się też nazwa dość znanej trasy tutaj na Selarondzie. Ale jest pięknie, ale jest po prostu beauty. Czas przedstawić najwyższy szczyt całych Dolomitów, czyli Punto Peña.
3,3 metra nad poziomem morza, a pod nim znajduje się lodowiec Marmolada. Jest to największy lodowiec w Dolomitach, ale jak wiemy, co roku ze względu na ocieplenie klimatu on także kurczy się. Zresztą podobno jeszcze na Marmoladzie można znaleźć skamieniałości muszli i morskich stworzeń. Z ciekawostek, w czasie I wojny światowej we wnętrzu tego lodowca żołnierze austriacko-węgierscy wykuli tak zwane lodowe miasto, czyli sieć tuneli o długości aż 12 km, w którym znajdowały się koszary, magazyny i kuchnie. Ciekawe, czy to nie są Alpy przypadkiem. Już tam dalej. Wydaje, Mikołaj mówił, że to... To już chyba Alpy są, nie? A przed nami najwyższy szczyt grupy Sella, czyli Piz Boe, który jako jedyny przekracza 3000 metrów. Na szczycie znajduje się malutkie schronisko Kapana Vassa. Jest ono otwarte tylko latem. No, jest to jedno z najwyżej położonych schronisk w Dolomitach. Co ciekawe, Saspordoi jest bardzo popularny szlak właśnie do tego schroniska i podobno nie jest jakiś uciążliwy i ciężki do pokonania. Dolomity zawierają magnez, co czyni je jaśniejszymi i twardszymi niż reszta Alp. Dodatkowo także podczas wschodu i zachodu słońca zmieniają kolor na taki bardziej pomarańczowy, różowy i fioletowy. Z tego miejsca też możemy podziwiać lodowiec Marmolada. Co ciekawe, zaraz wejdziemy do wagonika i znajdziemy się właśnie tam na dole. Zjedziemy do przełęczy Port-d'Oie. Aż ciężko uwierzyć, że to tak szybko może się odbyć za pomocą takiego wagonika. Żeby nie było tak do końca, że dzisiaj bez nart, to oczywiście można wrócić na nogach, wchodząc między budynki, ale jest też dobra wiadomość, jeżeli ktoś chce zjechać i chciałby teraz, że tak powiem, jeszcze troszeczkę zaznać zabawy na nartach czy na desce, to jest tutaj możliwość taka, trasą numer 7 zjedziemy pod Stoki Belvedere. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć Wam, że pozostałe 3 filmy także zjechać z Sella Rondy warto. Są też na kanale, link na górze macie. Oprócz tego znajduje się także link do playlisty z Sella Rondą zieloną, czyli kółkiem wokół Sella Rondy, po kolei trasa po trasie. A na koniec oczywiście najlepsze trasy, czyli tak zwana legendarna 8 Sella Rondy. Zapraszam, klikajcie, bo warto naprawdę tego oglądać. A teraz z innej perspektywy, z doliny, można zobaczyć masyw Sassulongo. I na koniec gorąca prośba, jeżeli naprawdę podobał Wam się ten film, to roześlijcie go znajomym, żeby zobaczyli, jak ładnie jest w górach w zimie, jak słońce świeci i jeszcze jesteście w Dolomitach. Niech nie przeoczą tego miejsca.
I tak dokładnie w tym momencie widać już dolną stację Orczyka, który nas wyżej wywiezie i wydostaniemy się właśnie tutaj z tej części. Pozdrawiam i zapraszam na następne filmy. Cześć, Marek.